symbolizujące niebiańską istotę całej kompozycji. I teraz popatrzcie, jest Matka Boska, oczywiście jest Jezusek, Bernard z Clairvaux, wiadomo, ale najważniejsze są tutaj, to nie ta rzeźba. Idziemy dalej. Hlavní mesto Praha, czyli stolica przysłowiowej Czechosłowacji. Tutaj przed nami jest cel naszej dzisiejszej peregrinacji, czyli najsłynniejszy most w Europie, most Karola, Karlów most po czesku. A tutaj już widnieją Hradczany i katedra Świętego Wita, dzielnica Mała Strana, tu jest Stare Miasto. A my się dzisiaj z Wami witamy w ten wczesny, niedzielny poranek. Wstaliśmy skoro świt, bo już jest 8:40, żeby Wam pokazać most Karola o takiej porze, gdzie nie będzie zatrzęsienia turystów. Oczywiście plan był taki, że wstaniemy o 5, ale oczywiście się nie udało i cudem udało się wyjechać o 8. I jeszcze większym cudem jest to, że znaleźliśmy tutaj parking w ogóle, ale to dzięki aplikacji w telefonie. Więc dosyć już tego pierniczenia wstępnego i idziemy na most Karola. Niech Was nie zwiedzie cisza, spokój i taka atmosfera królewsko-cesarskiego miasta z przełomu XIX i XX wieku, ponieważ tu bez przerwy kłębi się straszliwy tłum turystów. Tak jak mówiłem przed chwilą, tylko dlatego, że jesteśmy w niedzielę Obrzasku, możemy tu swobodnie nagrać bez ciągłego odpychania malutkich Chińczyków z flagami, którzy całymi batalionami ciągną przez Stare Miasto i most Karola. Nie żeby było w tym coś złego. Jak chcesz nagrywać film, to sobie musisz radzić z problemami, więc nie to, że krytykujemy. Pokazuję tylko nagą rzeczywistość. Ahoj, to jestem ja, wasz obczanin JC po czesku, jak mnie mam. Za moimi plecami główny bohater naszego spotkania, czyli Karlów most. Zanim na niego wejdziemy, to Wam powiem, że ma on 17 przęseł wspartych na 15 filarach, jak to wynika z obliczeń matematycznych. Szerokość 9,5 metra oraz długość 516 metrów. Jest największym i najstarszym tego typu i tej wielkości mostem na całym świecie. Jest mostem oryginalnym, pochodzącym z roku 1357. W tym roku bowiem rozpoczęto jego budowę. Jak sama nazwa wskazuje, za czasów panowania króla Karola Luksemburskiego. Znanego notabene z naszej historii jako współzawodnika politycznego naszego Kazimierza Wielkiego. Wejdziemy na most od strony nomen omen Małej Strany. Chodźcie. Sama Praga jako Hradczany, czyli siedziba królów i władców Czech, powstała już w X wieku, bo pierwsze biskupstwo powstało w roku 973, czyli wcześniej niż w Polsce. Stąd właśnie chrzest został przyjęty przez Mieszka z czeskiej ziemi. W każdym razie początek mostu Karola na dzielnicy Mała Strana, tam jest Stare Miasto po drugiej stronie, pół kilometra stąd. Ciekawostka jest taka, że most Karola nie jest pierwszym mostem, jaki istniał w tym miejscu, ponieważ w XII wieku wybudowano tutaj romański most Judyty, który niestety zawalił się podczas powodzi w roku 1342 i 15 lat po tym wydarzeniu dopiero zaczęto budowę mostu Karola, czyli przez 15 lat pomiędzy dwoma częściami Pragi nie było w ogóle jakiegokolwiek połączenia stałego. A przez prawie 1000 lat most Karola, a wcześniej most Judyty, był jedynym połączeniem dwóch brzegów Wełtawy, gdyż późniejsze mosty zaczęto już budować
w epoce nowożytnej. I teraz tutaj stoimy u wejścia od strony Małej Strany. Ta wieża to jest oryginalna wieża mostu Karola, a ta druga to jest wieża, czyli pozostałość po romańskim moście Judyty. Jak przejdziecie na drugą stronę mostu, to tam wybrawszy się na wycieczkę tramwajem wodnym, możecie wjechać, wpłynąć właściwie pod jedyny istniejący do tej pory fragment i przęsło owego mostu Judyty, który został dzisiaj już całkowicie zabudowany, ale widać go, że tak powiem, spod wody. Pomimo porannej pory turystów jest dużo, więc nie marnując czasu idziemy na most. Oczywiście wieże, na które teraz patrzycie, a zwłaszcza ta po lewej, nie ma już żadnych elementów romańskich w sobie. Jak widzicie, jest na wskroś renesansowa, co widać po oknie. Ale jej, że tak powiem, fundament pozostanie już na zawsze romański. Most Karola, jak już wspomniałem, ma 516 metrów długości i ozdobiony jest barokowymi rzeźbami, których jest po 15 na każdej ze stron, czyli w sumie 30. One mają charakter wybitnie religijny i historyczny, ale nie będziemy ich omawiać z wyjątkiem jednej, która znajduje się u wejścia po drugiej stronie mostu, bo ona wymaga szerszego omówienia i jest niestety najbardziej fascynującą rzeźbą, jaką chyba widziałem, stojącą na wolnym powietrzu. Praga jako taka powstała dopiero w roku 1784. Wcześniej nie było czegoś takiego jak Praha. Powstała z połączenia 5 organizmów miejskich, czyli Hradczan, Małej Strany, Starego Miasta, Nowego Miasta oraz tak zwanego Józefowa. I te 5 organizmów utworzyło Pragę w roku 1784. I tak do dzisiaj funkcjonuje. A most Karola nazywa się mostem Karola dopiero od roku 1870. Dla uczczenia oczywiście jego fundatora. Ale jak most powstał, to wam pokażemy, jak już będziemy na jego środeczku. Tu jeszcze tylko taki wtręt malutki, bo nie mogłem się powstrzymać. To jest święty Kajetan, który stoi w bardzo charakterystycznej dla Michała Anioła pozycji tak zwanego kontrapostu, czyli opiera się na jednej tylko nodze, drugą ma trochę wysuniętą, troszeczkę jak przypomina Dawida Michelangela. Sama nazwa Praga, po czesku Praha, wzięła się stąd, że słowo Prach to po czesku znaczy po prostu próg, albo inaczej jaz, nie mylić z jazzem. Ten tutaj, ten uskok wodny to jest jaz albo próg. Istniejący tutaj, co prawda w innej formie, od stuleci i dlatego wzięła się stąd nazwa miasta Praga. Podejdźmy może tutaj bliżej, podejdźmy bliżej tutaj, bo amerykańskie bąbelki krzyczą mi do ucha i przeszkadzają nam w oglądaniu i w filmowaniu. Teraz się zatrzymujemy i dajemy kamerę w dół tutaj. Most Karola jest genialnym rozwiązaniem inżynieryjnym, bo jak widzicie, są tutaj kamienne ostrogi zbudowane już oryginalnie w XIV wieku, które mają za zadanie powstrzymywać krę oraz szczątki, które niesie ze sobą woda w czasie powodzi, a powodzie bardzo często nawiedzają Czechy, nawet w XXI wieku. A tutaj obok zbudowano już współczesne, drewniane, podwójne osłony, które jeszcze bardziej osłabiają wpływ powodzi, kry na ten zabytkowy obiekt. Jeden z najcenniejszych obiektów inżynieryjnych na całym świecie. Mimo tego kilkakrotnie most Karola ulegał uszkodzeniu w czasie powodzi. Kilka przęseł zawalało się, ale był od początku odbudowywany i można powiedzieć, że jest to konstrukcja na wskroś oryginalna. Może oprócz tej kostki brukowej, która jest tutaj wymieniana dosyć regularnie. Dzisiaj jest to most wyłącznie pieszy, chyba że jadą tutaj służby, które kosze na śmieci zbierają. Chociaż jeszcze niedawno, w XX wieku, jeździły tutaj tramwaje, na początku konne, potem elektryczne i był prowadzony normalny ruch samochodowy. Na szczęście już nie jest, a tą rolę przejęły mosty, które widzimy tutaj w odległości 200-300 metrów od siebie. Także teraz most Karola jest wyłącznie Mekką dla pieszej turystyki.
jak już wspomniałem przed chwilą, most Judyty zawalony w roku 1342 był w owym czasie jedynym mostem nad Wełtawą tutaj. 15 lat później rozpoczęto budowę mostu Karola z inicjatywy króla Karola IV. Budowę, a właściwie wmurowanie kamienia węgielnego rozpoczęto, czyli to wmurowanie odbyło się 9 lipca roku 1357 o godzinie 5:31 rano. Ponieważ według ówczesnych astrologów i czarowników ta data i ta godzina oznaczała korzystną dla Czech i dla króla koniunkcję Słońca z Saturnem, a jednocześnie te liczby zapisane w jedną i w drugą stronę tworzą tak zwany palindrom, czyli czytane są tak samo. Nie wiem, jaki to miało związek z trwałością mostu, no ale wtedy wierzono, że owi czarownicy znają się na swojej robocie i potrafią wybłagać dla władcy szczególne łaski związane z elementami astrologicznymi. I zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Jak oni obliczyli godzinę 5:31 w 1357 roku, skoro nie było wtedy jeszcze zegarów takich dokładnych? Jeżeli wiecie, możecie mi napisać. Tak patrząc się na tę całą Pragę, na jej oba brzegi, mam taką refleksję, że po co Czechom miałyby być jakiekolwiek powstania? Od 1629 roku, od rzezi pod Białą Górą nie walczyli, nie walczą i nie będą walczyć. I dzięki temu Hradczany, Mała Strana, Stare Miasto i reszta zostały ocalone, nie zostały spalone miotaczami ognia rzezimieszków i ludobójców Dirlewangera. I teraz odpowiedzimy sobie na pytanie, czy lepiej jest walczyć i sławić poległych 200 000 mieszkańców Warszawy i odbudowywać miasto od zera, tam gdzie getto, postawić zupełnie nowe budynki, gdyż nie został kamień na kamieniu, czy zachować swoje miasto niezniszczone? To jest iście hamletowskie pytanie. Czy stałoby się coś złego, gdyby nie było powstania i Warszawa by ocalała? Mędrkowie, którzy znają odpowiedź na to pytanie, nie mają racji, gdyż nie stanęli na miejscu Bora Komorowskiego w 1944 roku. Każdy jego wybór byłby zły, ale zagadałem się o jakichś niepotrzebnych historycznych zaszłościach. Cieszmy się, przynajmniej Praga przetrwała i miliony turystów z całego świata mogą ją zwiedzać, w tym i my, i wy za naszym pośrednictwem. Tak jak wam obiecałem, opowiemy o najbardziej fascynującej dla mnie rzeźbie na moście Karola, która stoi tutaj, tylko musimy poczekać, aż ta śliczna młoda para przestanie sobie robić selfie. Ale jak staniemy tutaj, to będziemy widzieć, chodźcie tutaj do mnie, wizję, chodźcie do mnie, że ta rzeźba, właściwie grupa rzeźb przedstawia adorację Matki Boskiej przez Bernarda z Clairvaux. Bernard z Clairvaux to słynny święty doktor kościoła, wywodzący się z przesławnego zakonu cystersów. A teraz podejdziemy, nie przeszkadzając, i pokażemy wam szczegóły i dlaczego to jest tak genialna rzeźba. Więc przede wszystkim zwróćcie uwagę, że artysta starał się wyrzeźbić z kamienia chmurki. To wszystko spoczywa na takich widzicie, kłębiastych jakby kulkach waty cukrowej, ale to są chmury symbolizujące niebiańską istotę całej kompozycji. I teraz popatrzcie, jest Matka Boska, oczywiście jest Jezusek, Bernard z Clairvaux, wiadomo, ale najważniejsze są tutaj, to nie ta rzeźba. Idziemy dalej. To jest oczywiście ta rzeźba. Tam się zorientowałem, że to pomyłka z powodu tego, że było dwóch ludzi, który z nich miałby być Bernardem z Clairvaux, ale tu jest tylko jeden, więc na pewno nie może być skuchy. Tak jak mówiłem.
Są chmurki, widzicie? Są chmurki. Tak jak tam jest Matka Boska, jest Jezusek i jest święty klęczący, ale tylko jeden święty, więc to na pewno to. Bernard z Clairvaux. Ale najwspanialsze są tutaj symbole męki Chrystusowej, które artysta wyrzeźbił z niezwykłym pietyzmem, więc zobaczcie tutaj. Krzyż, wiadomo, bez komentarza, nie wymaga. Nad krzyżem, nad jego lewym ramieniem jest płótno świętej Weroniki z odbitym Jezusowym obliczem. Czyli to płótno, które znajduje się w Watykanie nad baldachimem Berniniego. Tutaj widzicie są tak. Narzędzie do biczowania, czyli ta kańczuga, te kańczugi z gwiazdkami na końcu, żeby bardziej bolało. Młotek, 3 gwoździe i obcęgi służące, wiadomo, do przebijania stóp, a potem do wyrywania gwoździ na końcu. Tam jest kogut. Jak widzicie tego koguta, to jest ów kur, który miał 3 razy zapiać. Zanim kur 3 razy zapieje, albo zanim kur zapieje, ty się mnie 3 razy wyprzesz. To jest aluzja do świętego Piotra i jego tak zwanej zdrady, kiedy przyszli po Jezusa. A pod tym kogucikiem są kości. Kości, którymi grali żołnierze rzymscy o szaty Jezusa po jego zamordowaniu. Widzicie? To są kości. Jest to niezwykły przykład tego, co zawsze wam w filmach opisujemy, że w dawnych czasach niepiśmienni ludzie, którzy nie mogli sami czytać Pisma Świętego, nie mogli sami studiować pism, choćby dlatego, że po pierwsze nie umieli czytać, po drugie książki były ekstremalnie drogie, nawet jak były drukowane. Wystarczyło podejść i całą historię mają na wyciągnięcie ręki w trójwymiarowym komiksie. I od razu się w głowie rodzą skojarzenia z Jezusową męką, z tymi symbolami, z Matką Boską, Bernardem. I tak to wszystko trwało przez stulecia. Dzięki temu, że sztuka miała charakter utylitarny, czyli miała wbijać do głów prawdy wiary prostaczkom, dla nas zostały tak nieprawdopodobne pamiątki. Dochodzimy już do początku, a właściwie końca mostu Karola od strony Starego Miasta. Tu jest tylko jedna wieża gotycka. Tam, jak widzieliście, są 2, bo jedna dotyczyła mostu Judyty. I tutaj, z tej strony, jak zobaczycie, tam stąd nie widać, ale jakbyście zeszli niżej, to tam za tą wieżą, za tym ostatnim progiem, można wpłynąć łódką i zobaczyć ów wspomniany przeze mnie fragment mostu Judyty, tego romańskiego. Z Pragi to na dzisiaj tyle, bo jesteśmy tutaj tylko jeden dzień służbowo i właściwie to chciałem zrobić taki próbny odcinek o tym mieście i zobaczyć, czy wam się spodoba i czy będziecie zainteresowani, a jeżeli tak będzie, w co wierzę, to spróbujemy wam pokazać całość tego cudownego organizmu z tą nieprawdopodobną katedrą świętego Wita, która nas tutaj oszałamia swoimi cudownymi, nawet stąd widzę, łukami przyporowymi, przypominającymi katedry francuskie w Rouen albo w Beauvais. Pani reżyserka mówi mi, żebym zamknął japę już, co też niezwłocznie czynię i żegnam się z wami do następnego spotkania. I na koniec już jako absolutne postscriptum chcę wam powiedzieć, że cała ta cudowna rzeźba została wykonana, jak widać, w roku 1709. Dziękuję.